Nie wiem, czy to jest pytanie trudne. Ja jak myślę sobie o całej historii muzyki, z którą dzięki Bogu możemy obcować i którą dostaliśmy od losu, żyjąc w XX-XXI wieku, zawsze w pierwszym zdaniu myślę sobie o Bachu, który dla mnie w ogóle jest jakimś bogiem muzyki. To znaczy, to jest to, co zrobił Bach dla muzyki i to, czym jest muzyka Bacha, dla mnie wykracza poza normy ludzkie. Dlatego w ten sposób o tym mówię, bo dla mnie jest też Bach jest takim sposobem na wejście na poziom jakiejś takiej refleksji metafizycznej, nawet bym powiedział. Bach jest poza wszystkimi porównaniami. Nawet nie śmiał Bacha porównywać z jakimś kompozytorem. Natomiast ze wszystkich śmiertelników, moim zdaniem, najwybitniejszym kompozytorem był Chopin. Ja w muzyce Chopina słyszę najwięcej takiego emocjonalnego, ludzkiego natchnienia, takiej porwistości emocji. Taki kompozytor z krwi i kości, który po prostu był genialnym twórcą i w genialny sposób taki bardzo różnokolorowy los człowieka potrafił przelać na dźwięki. No i mogę nawet powiedzieć, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, że Chopin był Polakiem, że festiwale chopinowskie odbywają się w mojej ojczyźnie. Ja to też teraz bardzo głęboko poczułem po tej przerwie w koncertach, kiedy w ogóle bardzo niewiele graliśmy i każdy kontakt z muzyką w tej chwili jest dla mnie wielką radością, ale jak pierwszy raz posłuchałem muzyki Chopina właśnie na żywo po tej długiej przerwie, no to wydała mi się absolutnym objawieniem i z podwójną siłą jakoś we mnie uderzyła. No, dlatego myślę, że bardzo słusznym kierunkiem, na który wielu być może narzeka, że to życie muzyczne w Polsce jest całe się kręci wokół Chopina. Moim zdaniem inaczej po prostu nie może być i ten Chopin jest nieuniknionym punktem odniesienia dla wszystkiego, co nie znaczy, że oczywiście mamy nie dostrzegać innych kompozytorów, ale z tego Chopina powinniśmy być dumni i powinniśmy się cieszyć tym, że tę muzykę mamy tak blisko i że tę muzykę w sposób być może szczególny, nie powiedziałbym, że lepszy, ale szczególny rozumiemy tutaj, dorastając w tej samej, przynajmniej geograficznej rzeczywistości.